Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Samuraj JDM w kolejnym odcinku serii Czytania z Księgi Samuraja. Już ponad rok temu poczyniłem odcinek o 5 Japońcach na start przygody z motoryzacją. Pomyślałem więc, że fajnie by było ten odcinek trochę odświeżyć, czy po prostu dodać kolejne propozycje. Dodałem do tego wszystkiego jednak pewne kryterium, no bo tak, świeżo po zdaniu prawka mało kto dysponuje jakimś nieograniczonym budżetem, dlatego wszystkie 5 propozycji, które zobaczycie w tym materiale, można dostać do 10 tysięcy złotych, a często nawet i za mniej. No to jedziemy z drugą częścią listy japońskich fur, tym razem do dyszki, które teoretycznie powinny jeździć, skręcać, hamować i nie kuć w oczy. No, teoretycznie. Aha, i tak, żeby co chwilę się nie powtarzać, główną awarią czy problemem w każdej z tych propozycji jest przede wszystkim rdza i to głównie właśnie na nią powinniśmy zwracać uwagę przy zakupie. No to lecimy. Numer 1. Nissan Almera N15 i N16, czyli samochód, którego nie trzeba zamykać na noc. Jeśli szukasz auta, które nie zwraca na siebie uwagi, nikogo nie interesuje i jest tak neutralne, że chyba mogłoby pochodzić ze Szwajcarii, to witaj w świecie Almerki. Co jest zarówno wadą i zaletą, nikt jej nie chce, nikt o niej nie marzy, nikt nie pragnie tego samochodu, dzięki czemu do kwoty 10 tysięcy złotych często możemy kupić nawet 2 Almery i jeszcze zostanie na serwis. W środku, no typowe lata 90. w tej klasie, to znaczy zero ekstrawagancji, twarde plastiki, ale po prostu wszystko działa i wszystko ma sens. Nawet nie próbuję być premium, nie próbuję udawać, że jest czymś więcej niż realnie oferuje, ale śmiało możemy trafić na egzemplarze z klimą, elektrycznymi szybami, no czyli w moim mniemaniu wyposażeniem co najmniej wystarczającym. Jeśli chodzi o silnik, najlepiej celować w 90-100-konne 1.6. Po lifcie pojawiło się 1.5, które również jest najsensowniejszą propozycją. Z marszu odrzuciłbym diesle i 1.4, które jest troszeczkę jak na tą budę za słabe. Jeśli chodzi o awarię, to pojawiały się po latach problemy z rozrządem, no i oczywiście rdza, ale ten samochód stoi w takich pieniądzach, że uważam, że naprawdę niegłupim pomysłem jest kupienie drugiego egzemplarza jako dawcy. O ile oczywiście jesteś w stanie zdzierżyć jazdę samochodem powszechnie uznawanym za nudny, niezbyt interesujący i niepociągający, chyba że jesteś w grupie szczęśliwców, którym Almera się podoba, no to idź w to w ciemno. Co do samej jazdy, N15, właśnie z tym silnikiem 1.6 miałem okazję jeździć i jeździło mi się tym naprawdę przyjemnie. Te Nissany z 90. mają w tej jeździe coś takiego bardzo urzekającego, czegoś, co często brakuje mi w Toyotach z 90. Jeździłem Primerą P10 i czułem dokładnie to samo, taką przyjemność z jazdy. Może nawet to jest kwestia silnika, bo tam też było 1.6, to GA16, no ale mniejsza. Jako bonus wspomnę jeszcze o wersji GTI z 143-konną 2-litrową benzyną SR20, natomiast tutaj musielibyśmy wyjść ponad budżet, ale nie aż tak bardzo, jakby się mogło wydawać, bo wisi właśnie taki w Niemczech na sprzedaż za 4000 euro. Numer 2. Toyota Yaris pierwszej generacji, czyli puszka po monsterze na kołach. Jeśli jakiś samochód, który nie jest nowy, prosto z salonu, jeździ na dostawie placka dłużej niż przez 3 miesiące, to znaczy, że po pierwsze zdzierży naprawdę dużo i po drugie, że się nie psuje. A Yaris do tego wszystkiego ma jeszcze półki i schowki na wszystko. Silniki 1.0 około 70 koni, 1.3 tam niespełna 90 koni i 1.5 o mocy 106 koni mechanicznych. 106 koni mechanicznych w pudełku ważącym 900 kg za okolice dyszki. Kumasz czacze? 9 sekund do setki. 9 sekund do setki w seryjnym Yarisie i to jeszcze nie najmocniejszym. Seryjnym Yarisem pierwszej generacji spod świateł objeżdżasz IS-a 200. Aha, no i był jeszcze diesel, ale w sumie trochę chyba bez sensu. No i jeśli ci życie miłe, to nie jest auto dobre na trasy. W środku, który, no nie ukrywajmy, najpiękniejszy nie jest, jest więcej miejsca niż by się mogło wydawać, a że zegary są na środku? No pewnie, że są na środku. Dlaczego tylko ty masz się stresować, że jedziesz w puszce po sardynkach 120 na godzinę? No niech twój pasażer też ma trochę adrenaliny w życiu. No a teraz bardziej na poważnie. Yaris to nie jest auto, którym raczej komuś zaimponujesz, ale za to praktycznie nigdy cię nie zawiedzie. No i ta oszczędność, bo przez masę 900 kg nawet te mocniejsze benzyny palą coś w okolicach 5-6 litrów, czasem w trasie nawet troszeczkę mniej. A jeśli chodzi o wyposażenie, śmiało dostaniemy wersję z klimą, elektrycznymi szybami, skórzaną kierą czy komputerem pokładowym. Świetne auto na start, no szczególnie dla tych, którzy nie chcą na dzień dobry wiedzieć, co to jest kontrolka check engine. Numer 3. Mitsubishi Colt 4. i 5. generacji, czyli jajko przysłonięte blaskiem Civica. Jeśli szukasz czegoś, co jeździ jak Civic, ma bryłę jak Civic
kręci się jak Civic i siedzi się w tym jak w Civicu, ale z jakiegoś dziwnego powodu nie chcesz, żeby to był Civic, to usuń subskrypcję i to bardzo ciekawą alternatywą jest Mitsubishi Colt. Pod maską motory 1.3 80 koni i 1.6 90-100 koni dla 5. genu. W 4. genie mieliśmy 1.3 75 koni, jeśli dobrze pamiętam, 1.6 o mocy 90 lub 110 i 140-konne 1.8 w wersji GTI. Do tego niska pozycja za kierownicą, takie brutalne, surowe wrażenia z jazdy jak na tą klasę pojazdu, wysoko kręcące się motory, niska linia dachu, krótki samochód z szerokimi ośkami. No po prostu jest to bezpośrednia odpowiedź Mitsubishi na Civica. Jeśli mowa o trwałości i wytrzymałości, kilka lat temu całą serią filmów z upalania właśnie takiego Colta uraczył nas pewien motoryzacyjny youtuber, który aktualnie nazywa się Panewa. Ja pamiętam nieco inną nazwę, no ale mniejsza. To jest chyba najbardziej twardy i niezbity dowód, że ten samochód zniesie naprawdę, naprawdę wiele. W Civicach dość swobodnie możemy wymieniać kolektory, głowice i to nawet bazując na seryjnych hondowskich częściach, tylko z innych silników. No w Colcie już tak dobrze nie ma, dlatego w Colcie zmienia się po prostu cały silnik. Bardzo często słyszałem o słapach na 1.8 z Karizmy, 2.0 z Galanta i nawet 2.5 V6 z Galanta, co daje nam 163 konie i kupę momentu w tonowym aucie. Colty 4. i 5. generacji są jak najbardziej do wyrwania do dyszki, no może poza wersją GTI, często nawet do wyrwania do 5. Natomiast tych ogłoszeń nie ma już zbyt wiele, także Youngtimer alert. Bonus dla tych, którzy szukają czegoś nowszego, Colt 7. generacji, czyli Wannabe Lancer, również do wyrwania za dyszkę, natomiast jeśli szukacie 7, to ten budżet jednak trochę bym naciągnął. No i musimy pamiętać, że zarówno 7, jak i już 6 to już nie była produkcja japońska, tylko holenderska, ale mimo wszystko te samochody uchodzą za raczej bezawaryjne. No i taki bonus w bonusie, wersja Railyard, czyli 1.5 turbo Mivec, 150 koni 1.5 turbo, które śmiało łykało nawet i 200 koni, natomiast to już są kwoty bliżej 25-30 tysięcy złotych. Numer 4. Honda Accord 6. generacji. Dla tych, którzy lubią wygodnie rozsiąść się w fotelu i mają znajomych. Jeśli Civic jest dla Ciebie za mały, zbyt młodzieżowy, za lekki, zbyt zawstydzający, to usuń subskrypcję i wypiel. To może czas spojrzeć na jego większego, starszego brata, czyli Accorda 6. generacji. To już jest pełnoprawny sedan klasy średniej, albo kombi, albo coupé. Bo serio, w jednej generacji dostajesz wybór jak w barze mlecznym. I co ważne, każde z tych nadwozi jest dobrze zaprojektowane i dalej wygląda, no, przyzwoicie. Pod maską w sedanie, bo to na nim skupiłbym się najbardziej w tej kasie, proste hondowskie 4 gary, no bez żadnego kombinowania, bez żadnych turbo, proste benzyniaki. Najczęściej 1.8 136 koni, które jechało już no naprawdę w porządku. Jeśli chodzi o trwałość, to Accordy z tamtego okresu, w ogóle Hondy z tamtego okresu, to jest taki ostatni moment, kiedy Honda naprawdę stawiała na to, żeby mechanik mógł usunąć Twój numer z szybkiego wybierania. Silniki spokojnie kręcą przebiegi rzędu 300 000 kilometrów, zawieszenie raczej miękkie, choć nadal komunikatywne, no i skrzynie. Bo do Hondy skrzynię projektuje Honda, więc po prostu klikają przepięknie. Jeśli chcecie zobaczyć recenzję takiego Accorda 6. generacji, co prawda w wersji Type R, czyli no raczej troszeczkę ponad budżet, to zapraszam na kartę. Co w środku? No trochę plastiku, ale też drewno. Albo drewno mające udawać drewno. Klima jest. Szyby w prądzie są. Tempomat czasem. No generalnie taki bardzo przyzwoity wypas końcówki lat 90. Jeśli chodzi o wady, no to oczywiście rdza, ale jeśli chodzi o mechanikę, no to jest Honda, tam naprawdę za dużo się nie dzieje, a poza tym części jest tak dużo i są tak dostępne, że podejrzewam, że jeśli przejdziesz się po okolicznych złomach czy stacjach demontażu, to spokojnie złożysz sobie kolejne 3 Accordy. Tak więc jeśli szukasz komfortu, przestrzeni i takiego wrażenia jazdy poważnym samochodem, a nie hatchbacka udającego sportowy samochód, to Accord 6 to jest złoto. Numer 5. Mitsubishi Charisma, czyli gdzie charyzma nie do końca wystarczyła. No dobra, kończymy zestawienie czymś, co nawet z nazwy brzmi troszeczkę nie tak. Charisma, ale przez C. Tak jakby Japończycy tak trochę chcieli, ale tak nie do końca. Bo nie oszukujmy się, to nie jest auto z charyzmą. Natomiast jest z działającą klimą, nie najgorszą przestrzenią i szybami w prądzie, jeśli miałeś trochę farta. Ale właśnie w tym tkwi siła charyzmy. To jedno z tych samochodów,
podobnie do Almery, które totalnie nikogo nie jarają, a dzięki temu nie kosztują praktycznie nic. Serio, ceny sprawnych, jeżdżących, często zadbanych egzemplarzy wyglądają tak, jakbyśmy zatrzymali się z cenami za gruzy w 2016 roku, a Otomoto oznacza ceny powyżej 3600 zł jako powyżej średniej ceny. Karizmę robiono w Holandii razem z Volvo S40. Karizma i S40 nawet dzielą tą samą płytę podłogową, jak i wiele rozwiązań technicznych. Sporo części jest oznaczonych właśnie jako pasujące do obu tych modeli. Jeśli chodzi o silniki, 1.6 benzyna to prosty, trwały, klasyczny, po prostu jeździ. 1.8 GDI, czyli postrach wszystkich jakieś paręnaście lat temu. Nie wiem, co było na tych stacjach, albo co ci ludzie tankują do tych samochodów, ale po prostu to był wtrysk bezpośredni, czyli był bardzo czuły na złą jakość paliwa, dlatego GDI jest bardzo owiane złą sławą, szczególnie w Polsce czy w Europie. Natomiast jako ten silnik troszeczkę zadbamy i będziemy tankować porządne paliwo, to odwdzięczy się całkiem przyzwoitą kulturą, fajną dynamiką, no i mamy 125 koni. No i na koniec diesel 1.9 konstrukcji Renault, no ale mamy tutaj już 20-kilkuletniego diesla, więc raczej opcja awaryjna ewentualna. A co w środku? Średniej jakości plastiki, średniej jakości design, ale po prostu wszystko działa. No i pomimo wieku bez problemu znajdziesz wersję z klimą, szybami w prądzie czy poduszkami powietrznymi. A jak to jeździ? Miękko. Nawet bardzo. Na zasadzie spokojnie pojedziemy sobie tam, gdzie chcesz jechać, a ta kawa, którą wstawiłeś w cup holder, nawet nie musi być zamknięta spokojnie, ona się nie wyleje, bo nie będziemy tutaj ścinać żadnych zakrętów, nie będziemy urządzać rajdu, po prostu pobujamy się do celu. A co się psuje? Prowadnice hamulców lubią się zapiekać, zawieszenie dosyć często o sobie przypomina, no i to GDI bardzo czuły na złą jakość paliwa. Generalnie usterki dosyć tożsame i spójne z większym Galantem, ale co dosyć ważne, przez to, że to auto jest tak tanie, to raczej już w tym momencie nie trafisz na ulepa złożonego z 5, bo po prostu tych samochodów nawet nie opłaca się klepać. I to by były wszystkie moje propozycje w tym odcinku. Jak widzicie, do 10 koła dalej da się kupić coś japońskiego, względnie dostępnego i całkiem trzymającego się kupy, ale słowo klucz to szukać. Cierpliwie, powolutku trafić na ten swój konkretny egzemplarz. Najlepiej szukać z kimś, kto wie, że alternator to niekoniecznie chłopak alternatywki. Jeśli macie jeszcze jakieś typy, które powinny znaleźć się na tej liście, to śmiało piszcie je w komentarzu. Dajcie również znać, co sądzicie o moich typach. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.